Teraz szybki look na pompę ciepła. Aktualnie jesteśmy w grzaniu nie ciepłej wody użytkowej, tylko w grzaniu centralnego ogrzewania. 26 to jest temperatura w wężownicy. I co mamy? Co Wam chciałem zwrócić uwagę, bo ostatnio jakieś dyskusje się roztoczyły w komentarzach, jeżeli chodzi o ciśnienie w instalacji. Ta pompa ma zainstalowany zawór bezpieczeństwa, który jest zaworem około 3 bar. Jest to zawór 3-barowy, około 3 bar, może trochę więcej, może trochę mniej. Będzie on wybijał, jeżeli macie większe ciśnienie w instalacji. Jeżeli przeczytamy DTR-kę od tego urządzenia, czyli dokumentację techniczno-rozruchową, czy jak to się tam tłumaczy, wtedy będziemy mogli się dowiedzieć, że w tej pompie ciepła powinno panować ciśnienie bodajże od 1,5 do 2, czy do 2, od 0,5 do 2 lub 2,5 bara. Mniej więcej takie ciśnienie powinno tutaj panować. Jeżeli macie ciśnienie ustawione gdzieś około 1 bara, macie dobrze, że tak powiem, zbilansowaną tą instalację, że ilość litrów wystarcza Wam to oryginalne naczynie, które jest wbudowane w pompie ciepła na Wasze cele, albo jeżeli macie więcej, na przykład macie nie taki buforek, tylko macie bufor na przykład 200 albo 300 litrowy, wtedy potrzebujecie dodatkowe naczynie przeponowe, które skompensuje Wam ten przyrost temperatury, rozszerzalność wody. Jeżeli macie to wszystko dobrze dobrane, to jeżeli ustawicie sobie ciśnienie gdzieś około 1 bara, czy 1,5 bara, czy około 2 barów, ale nie ma sensu takiego wysokiego ciśnienia ustawiać, to wtedy, jeżeli ustawicie ten na przykład bar, to ciśnienie powinno być w miarę stałe. Co się stanie, jeżeli pompę wyłączymy? Trochę to potrwa. Popatrzcie, jeżeli pompę wyłączymy, co się stało? Ciśnienie podskoczyło. Dlaczego tak się dzieje i dlaczego to nie jest wartość stała? Ponieważ ten manometr, który jest tutaj wbudowany, jest bodajże podłączony pod zasys pompy. Pompa, którą tutaj mamy, jest pompą bardzo silną, mocną pompą, która ma duży przemiał i dlatego jeżeli uruchamiamy pompę ciepła, normalne jest to, że teraz ciśnienie w instalacji nam po prostu spadnie. Jak widzicie, te skoki ciśnienia to jest nawet w okolicach 0,5 bara. W zależności, też popatrzcie, spadło do bara, teraz troszeczkę wzrosło. To jest wszystko w zależności, jak ta pompa elektroniczna jest wysterowana. To nie jest wartość stała, ale jeżeli już zbliżamy się do progu tego nagrzania wedle krzywej grzewczej, to wtedy ta wartość mniej więcej powinna być stała. Jeżeli dzisiaj napuściliśmy sobie wody odpowietrzoną, mamy całą instalację, ona nam się nagrzeje i mamy wartość podczas nawet pracy pompy, kiedy pracuje agregat, mamy wartość na przykład koło 1 bara, przychodząc za tydzień, za 2 tygodnie, za miesiąc, za pół roku, też powinniśmy mieć wartość w granicy 1 bara. Na pewno nie może być sytuacji takiej, jak ktoś tam miał w komentarzach, że musiał dopuszczać wody do układu. Jeżeli musisz dopuszczać wody do układu, to jest dokładnie taka sama sytuacja jak z szczelnością układu freonowego. Jeżeli czynnik ucieka, musi gdzieś być dziura. Jeżeli woda z instalacji ucieka, musi gdzieś być dziura. Więc mniej więcej tak to wygląda. Mam nadzieję, że to wytłumaczyłem i komuś w ten sposób pomogłem.